O proszę, te terrarium będzie odpowiednie dla tego pajączka. Duże, przestronne. Pająk ma dużo miejsca do biegania. Uważam, że tego terrarium jest idealne dla tego pająka. Rozmiar terrarium. Przód 20 na 20 i głębokość. Ta odległość jest to 25 cm. Witam wszystkich. Chciałbym Wam złożyć życzenia noworoczne. Przede wszystkim dużo zdrówka, ale uważam, że w terrorystyce powinienem Wam życzyć przede wszystkim, żeby nigdy nie zabrakło Wam kasy na zakup nowych pająków. No i sukcesów w terrorystyce. Jeżeli się uda, to dużo kokonów. Moi drodzy, robię porządki noworoczne na hodowli. Znalazłem parę fajnych, ciekawych rzeczy, które chciałbym Wam pokazać, pochwalić się, trochę o nich opowiedzieć. Nie tylko, jak to się mówi, pająkami człowiek żyje. Chciałem również odpowiedzieć na najważniejsze, jakie na tą chwilę znalazłem, 5 pytań. Odpowiem na te pytania i pokażę, dlaczego tak, a dlaczego nie. Także zapraszam do obejrzenia filmiku. Naprawdę będą fajne i ciekawe rzeczy. Moi drodzy, otrzymuję wiele pytań od osób początkujących, czy w tym przypadku, czy pająk, który ma 4 DC, terrarium 20 na 20, w tym przypadku to jest jeszcze głębokość 25, czy nadaje się dla takiego pająka wielkościowo, czy może być. Ja Wam to dzisiaj chcę przedstawić tak trochę obrazowo, ponieważ osoba, która już trochę ogarnia internet w temacie ptaszników, terrarii, oczywiście powie tak, to jest bardzo fajne terrarium, duże terrarium i nadaje się takie 20 na 20. Generalnie najczęściej są jeszcze, że tutaj też mają 20, czy taka kostka, czyli taka kostka 20 na 20 na 20 nadaje się. Ja bym Wam chciał dzisiaj pokazać obrazowo, co się dzieje, kiedy dodamy wszystkie elementy wystroju do takiego terrarium, jak to wszystko będzie wyglądało. I zobaczcie teraz to samo terrarium, ile jest w nim miejsca. Całkiem zmieniło się, identyczne terrarium z wystrojem, z kryjówką. Jedne osoby więcej tam jakieś rzeczy wkładają do takiego terrarium, drugie mniej, ale sami widzicie, że przestrzeń życiowa takiego pająka naprawdę zmniejszyła się o połowę. Teraz rzucimy tą samiczkę, żebyście zobaczyli, jak to będzie wyglądało. Takie poglądowe przykład, że naprawdę czym większe terrarium, tym lepiej dla pająka, ponieważ jak wsadzimy wszystkie rzeczy, jakie tu się znajdują, teraz widzicie, tak właśnie chciałem w ten sposób Wam pokazać, żebyście tak trochę wyobraźnię ruszyli, że naprawdę terrarium, jeżeli
będzie trochę większe. Możemy dodać na początek, jak jest pająk mniejszy, więcej torfu, więcej jakichś takich rzeczy, żeby pająk był, tak w cudzysłowie, w mniejszym terrarium, a czym będzie większy, można pewne rzeczy pozabierać, no ale generalnie chodziło mi o to, aby Wam pokazać, że wielkość terrarium wygląda na super, jest duże, ale jak posadzamy wszystkie rzeczy, okazuje się, że z wielkości tego terrarium zostaje tylko połowa. I teraz na tej połowie załóżmy, że to jest tutaj 15 cm, tutaj jest dalej te 20 czy 25, ale naprawdę powierzchnia użytkowa pająka jest o wiele mniejsza i powinniśmy o tym pamiętać przy zakupie terrarium lub przy przekładaniu pająka, że powinniśmy mu zapewnić większe terrarium niż jest napisane na internecie i potem do takiego terrarium można większego niż jest napisane. Możemy pododawać różne rzeczy, jakieś korzonki, dodatkowo inne ozdoby i wtedy pająk w dalszym ciągu ma duże terrarium z polem do popisu. Ja uważam, że takie porównanie jest chyba właściwe, fajne. Ja swoje duże brachypelmy trzymam 30×30, ale również 40, szerokość 40×30×30, a w przyszłości planuję 8 brachypelm, stworzyć im taki prawdziwy, z prawdziwego zdarzenia terrarium i trzymać je w takich metrowych długości i 30-40 cm wysokości. Zobaczymy jak z miejscem, jak się zmienią warunki hodowlane, lokalizacja. Na pewno będę chciał w takich dużych terrariach spróbować trzymać i obserwować te piękne pająki. Nie wiem, czy żeście mnie dobrze zrozumieli, o co mi chodzi. Nie wiem, czy ja to dobrze wytłumaczyłem. Chodzi mi o to, czy terraria, jakie są podawane w internecie, wielkości tych terrarii dopasowanych do odpowiedniej wielkości pająka są odpowiednie. Czy wielkość tego terrarium jest podawana z wkładem, czy bez wkładu? Bo jeżeli podawana jest z wkładem, to uważam, że terraria powinny być trochę większe, bo jak wsadzimy wszystkie rzeczy do tego terrarium, wystrój, podłoże, kryjówkę, jakieś tam roślinki, to uważam, że to są terraria za małe i powinny być większe. Proszę bardzo, od 11 lat biorę tylko z jednego źródła. Dla mnie to jest najbardziej pewne źródło. Jest to hodowla Egzotyczna Dolina. Jest na Facebooku. Jakby ktoś chciał, jakby ktoś potrzebował. Nie wiem jak z zamówieniami, ponieważ ma dużo zamówień. Może jak ktoś z Was będzie chciał, może Wam się uda. Wiem, że też wysyła zimą. Gość naprawdę zna się na rzeczy, ma pojęcie o karmówce. Kiedyś rozmnażał z powodzeniem wiele pająków, trudnych pająków do rozmnożenia. Ma bardzo dużą wiedzę w temacie pająków, teraz dubi argentyńskiej. No i był moim pierwszym nauczycielem, od którego naprawdę na początku mojej przygody z pająkami otrzymałem wielką wiedzę, dużo informacji. No ale jak to bywa w życiu, uczeń przerósł nauczyciela
I tutaj jest jeszcze taka ciekawostka w temacie właśnie dubi. Kolega hoduje jaszczurki specjalnie po to, żeby karmić te jaszczurki tymi robaczkami i co jakiś czas, nie chcę was skłamać, ale na pewno często wysyła kał do badania. Nie wiem gdzie, czy do Poznania, czy nie pytałem się. Wysyła do badania, czy wszystko z kałem tych jaszczurek jest dobrze i za każdym razem, ma na to też dokumenty, widziałem, za każdym razem wychodzi badanie pozytywne, w sensie, że jest karmówka zdrowa, bez żadnych chorób. Także jakby ktoś chciał, naprawdę polecam. Dopóki mój kolega będzie hodował te robaczki, dopóty będę brał cały czas z jednego miejsca. Moje pająki naprawdę rosną, super, lubią to. No i oczywiście pasza, odpowiednia pasza. Przy każdym zakupie otrzymuję specjalną paszę robioną pod zamówienie pod te robaczki i ta pasza plus owoce, warzywa robią robotę, że naprawdę pająki apetycznie wsuwają te robaczki. Rozmawiałem kiedyś z producentem terrarii i stwierdził z dużym wykrzyknikiem, że każde nowe terrarium musi być umyte, ponieważ mogą zostać tam jakieś resztki szkła, jakieś takie wiórki malutkie lub silikon po klejeniu. Wszystkie takie rzeczy, które mogłyby zaszkodzić pająkowi. Także za każdym razem, kiedy zmieniamy pająkowi terrarium, czyli wyciągamy go, wkładamy innego lub sprzątamy mu, za każdym razem powinno być terrarium czyszczone, a przede wszystkim jak jest nowe. Od nowości są dwie metody, także pierwsza to jest taka babcina, woda z octem, dobrze spryskujemy, gąbką możemy wyszorować, oczywiście trzeba uważać na prowadnice, żeby nie odpadły, są to bardzo delikatne rzeczy. Drugim sposobem, jaki ja używam, jest to woda z solą, ponieważ ja pochodzę z rodziny akwarystów i te akwaria były zawsze myte, szorowane właśnie z solą, z wodą, czyli ja tak robię, moczę całe terrarium, potem sypię sól, tak byście proszek mieli i ścierką dokładnie wszystko myję, potem dokładnie puczę i moim zdaniem ja uważam, że jest to najbezpieczniejsze, taki patencik najbezpieczniejszy i po takim myciu na pewno jakieś tam dziadostwo, które mogłoby się znajdować w tym terrarium, zostanie usunięte. Potem gorącą wodą i terrarium gotowe do użycia. Teraz specjalnie dla pani Marty, bo prosiła mnie kilka razy, żebym jej pokazał brachypelmę 3,5 dc. Także spieszę z pokazaniem. I oto brachypelma 3,5 dc specjalnie dla pani Marty. Tutaj specjalnie położyłem dwie monety 5-złotowe, żeby było dla porównania, jakie to jest duże, bo jakbym wziął na rękę, to oczywiście każdy ma inne ręce wielkościowo.
Tak to wygląda. Nie jest to Brachypelma hamori, ale Brachypelma smithi. Taka malutka samiczka. Bliżej jej do welinki, także kolory nie są takie ładne i jakby pani chciała, proszę sobie wziąć 2 monety 5-złotowe i będzie już wiadomo, jak wygląda pajączek 3,5 dc. Mam nadzieję, że pomogłem i gorąco pozdrawiam. Znalazłem taką ramkę w szafie. Jest to moja pierwsza ramka, jaką w życiu dostałem, bo to nie ja robiłem. Robił mi ją Wojtek. Poprosiłem go, że coś takiego profesjonalnego chciałbym mieć. Jak Wojtka poznałem, Wojtek chyba wtedy miał z 5000 subów, czy jakoś tak. Miał bardzo dużo czasu i nie było żadnego problemu, żeby coś takiego mi zrobił. Naprawdę dokładnie wszystko zrobione, idealnie jak od linijki. Tutaj są wylinki moich 2 geni. Moja parachybana wielka. O, teraz jeszcze większa jest. Jest tutaj smithi. Jest classy. Przede wszystkim smithi i classy. Także to tak wygląda. Tą ramkę mam już 5 lat. Wojtka poznałem w czerwcu 2021 roku na giełdzie. Pamiętam dokładnie, ponieważ film robił, relacje kręcił z giełdy. Teraz już tego nikt nie robi. Kiedyś to były ciekawe rzeczy. Nie wiem, co się stało, że youtuberzy już nie kręcą relacji z giełd. Może już się to nikomu nie podoba, nie mam pojęcia. No ale tak właśnie wygląda pierwsza moja ramka, która będzie wisiała w moim pokoju. Ja jeszcze może ją obrócę. Nie chciałem ją obrócić, pokazać. Z drugiej strony jest za duża, w kadrze się nie mieści. Także jest rok 2021. Bardzo jestem dumny z tej ramki. Fakt, że to są moje pająki, ale naprawdę to tak ładnie wygląda. Zrobione przez fachowca, że aż miło to powiesić na ścianie. Chciałbym Wam opowiedzieć fajną historię, pokazać super piękne, chciałem powiedzieć pająki, piękne motyle. Panowie, nie regulujcie odbiorników. Zaraz wszystko wytłumaczę. Te ramki kupowałem w swojej wodziance.
Tak sobie zbieraliśmy. Na każdą giełdę, jak żeśmy gdzieś trafili, dostawała ode mnie w prezencie za to, że ze mną jeździ, za to, że mi pomaga. No ale no, chcieliśmy mieć więcej takich motylków w domu. No wiadomo, za każdym razem nie było jakiegoś ładnego, co nam się podobał. Powtarzały się. Nie wiedzieliśmy, co zrobić. Tu jeszcze mam takiego, o proszę bardzo. I postanowiłem poprosić Wojtka o pomoc, żeby pomógł mi w zbieraniu tych motyli, żebym nie musiał co giełdę szukać, czy jakieś są nowe okazy. No i Wojtek powiedział, że nie ma problemu, on mi pomoże, tak żebym w ciągu miesiąca, dwóch miał super motyle. O. I po 2 miesiącach ustaliliśmy wszystko, jak to ma wyglądać. Wojtek nakupował wszystkie okazy, które teraz widać. Naprawdę postarał się, zrobił to z taką precyzją, że sam byłem w szoku. Może jakoś tak pokażę. Ta ramka jest tak duża, że nie mieści się w kadrze. O. Także kupiłem te motyle z ramką. W sumie kosztowało mnie to, z tego co pamiętam, 1200-1300 zł. Robocizna była oczywiście gratis i taką piękną ramkę teraz mam zamiar powiesić sobie w pokoju. Teraz przewróciłem na drugą stronę i proszę bardzo, żeby nie było, jest dowód na to, że Wojtek zrobił tą ramkę specjalnie dla mnie. Mam jeszcze jedną ramkę, bo ja lubię mieć wszystko symetrycznie, parzyście. Wojtek mi zrobił 2 ramki. Tutaj do tej ramki starałem się, żeby były same dorosłe samice, no ale wiadomo, są jakieś tam luki, to się uzupełniło mniejszymi. Na tamten czas no, bardzo chciałem mieć te ramki i nie chciałem czekać na wszystkie braszki, dorosłe samice, także tutaj jest połowa dorosłych braszek, samic. Mam już
cały komplet, ale to już sam zrobiłem sobie kiedyś. To tak nie wygląda ładnie, estetycznie jak Wojtek zrobił. No ale wiadomo, wylinki u braszek to jest u dorosłych, to jest w ciągu roku, 2 lat. Nie chciałem czekać, chciałem już mieć te ramki i właśnie tak to wygląda. Tu jest chyba gramostola pulchra, żeby to tak jakoś wyglądało, było gęsto, dużo, także poprosiłem go, żeby mi też tutaj jakieś takie maluchy powkładał. Tak to wygląda, tak te samice wielkościowo, duże, stare samice i mam takie w sumie już 3 ramki, mam też swoich trochę, no ale trzeba, jak to się mówi, puste ściany zapełnić, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Tutaj jeszcze mam, tak szybko Wam pokażę swoje terafozy. Miałem je zbierać od L1, ale niestety blondyna chyba mi z 2 zniszczyła i już to też Wojtka dzieło. Postanowiłem z tej ramki włożyć inne pająki, może coś innego, zobaczymy. Także plan, żeby mieć blondynę od L1 tam do L12, L15 nie udał się. Po prostu chyba pająki wiedziały, że chcę to zbierać i postanowiły zniszczyć wylinkę. To chyba z 2 wylinki, potem już sobie odpuściłem. Może jeszcze kiedyś spróbuję tego, żeby kupić od L1 jakąś blondynę i próbować zbierać te wszystkie wylinki, żeby miał cały komplet. Od 1 tam nie wiem do 15, nie wiem ile oni tam mają tych wylinek, czy 20, no ale żebym wszystkie miał. Generalnie ze światłem są 2 szkoły, jak to się mówi. Jedna szkoła mówi, że pająk nie powinien mieć, czy nie musi mieć światła. Druga szkoła to jest taka, że powinien mieć dzień i noc. Ja uważam też, że powinien mieć dzień i noc. Pająki, które podgrzewam, stosuję żarówek energooszczędnych, które nie trzeba podgrzewać, czy wolą trochę zimniej, tylko po prostu stosuję listwę LEDową, żeby tam mieć, jak to się mówi, kontrolę nad tym, co się dzieje w terrarium. No i tutaj, jak na załączonym obrazku, używam również czerwonego oświetlenia dla pająków, które są bardziej nerwowe, żeby je tam obserwować w nocy, które bardziej są aktywne nocami, to wiadomo, a przy takim oświetleniu w bezpieczny sposób nie straszymy pająka i możemy sobie popatrzeć, co tam sobie wyprawia w terrarium. Miałem kilka zapytań w temacie halogenów. Ja się boję tych żarówek, one są za gorące, za szybko się nagrzewają, no i mogą spowodować jakąś tam krzywdę dla pająka lub nawet może się zdarzyć, że szyba pęknie u góry. Także ja uważam, że halogeny są ze wszystkich żarówek najbardziej niebezpieczne.
Tak jak obiecywałem w poprzednim filmie, będę pokazywał, co świeżego wyliniało mi na hodowli. Tutaj mam samiczkę, oczywiście z mojego rozmnożenia. Ma jakieś chyba 6 DC, nie mierzyłem jeszcze jej. Ma 2 dni po wylince. No i też nie wiem, dlaczego wyliniała, bo tej wielkości pajączki powinny linieć po jakichś 8-9 miesiącach, a ona wyliniała w czerwcu. No i pod koniec teraz grudnia, dokładnie 30. Także to tak wygląda. Ja tutaj spróbuję w 2 innych światłach pokazać tego pajączka. Teraz jest takie normalne światło, zaraz pokażę w innym. Ona taka jeszcze jest trochę, jak to się mówi, kaleczniak. Świeżo po wylince chciałem pokazać. No a tutaj już w innym świetle, bardziej takim profesjonalnym. No i widać, że naprawdę ten pajączek jest piękny. Coś pięknego i niedrogo. Te kolorki po wylince są mega. A jeszcze jak niedługo zmienię aparat na najnowszy, także będą te ujęcia tego pająka, znaczy ogólnie pająków po wylinkach. Mam nadzieję, że będą petardy. Myślę sobie, bo ostatnio dostaję znowu wiele pytań, zapytań, który pająk na pierwszego. Myślę, że on może być. Czy go się można zepsuć? Prawdopodobnie nie. Także jakby ktoś chciał, może być na pierwszego. Tutaj mamy Brachypelmę Smithy. Też ma 3 dni po wylince. Jest to już według mnie stara samica. W sumie dorosłych samic mam 12. No niestety samców mam bardzo dużo, ale mam problemy, żeby uzyskać dorosłego samca. I czym starsze, tym te karapaksy robią się jaśniejsze i prawdopodobnie jak tak dalej pójdzie, wszystkie mi padną, a nie będą dopuszczone, bo po prostu nie mam dorosłych samców. Nie wiem, co jest grane. Wielokrotnie powinny być dorosłe samce, mają wylinkę. Okazuje się, że nie są dorosłe. Za każdym razem już mam nerwa. Te samce seksuję, czy przypadkiem się nie pomyliłem, ale są samcami. Jeszcze je włożę do takich wielkich terrariów 40×40. Zobaczymy, czy w tych terrariach będą miały wylinkę i czy będą już dorosłe. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za oglądanie moich filmów przez ostatni rok. Naprawdę wyświetlenia miałem 3 razy większe niż w 2024 roku. Oczywiście kasy 0, no ale nie po to robię filmy. Robię te filmy z jednej strony o widzach, którzy oglądają właśnie filmy do końca. Jest to dla mnie bardzo motywujące, a przede wszystkim uczę się tego YouTube'a, jak to wszystko robić. Jest to dla mnie bardzo ciekawe. Także generalnie biorąc, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego filmu.
chciałbym się, znaczy nie pochwalić, ale pokazać dla Ignasia, bratanka. Zrobiłem taką ramkę na święta. Zapalony miłośnik pająków. Niestety jeszcze jest za mały. Mama z tatą nie pozwalają mieć pająka w domu, ale mam nadzieję, że wszystko przed nami. Nie wiem, czy Wam się to podoba. Ja to tak zrobiłem w ten sposób. Najważniejsze informacje są. Także Ignaś, wiem, że oglądasz filmik. Ta ramka leci jutro do Ciebie.